Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy A Stroke of Fate. Moi drodzy, znajdujemy się w punkcie obserwacyjnym na rezydencję generała Becka. Przeszliśmy tutaj, ale Jurgena Klausa w dalszym ciągu tutaj nie ma. Zresztą spójrzmy na notatki. Mam trochę czasu na odpoczynek przed przybyciem Jurgena Klausa. Müller mi powie, kiedy będę potrzebny. W takim razie wyjdźmy na zewnątrz i się dokładnie rozejrzyjmy po okolicy, co byśmy mogli w tym momencie zrobić. Dobra, udajmy się w pierwszej kolejności w to miejsce. Tutaj mamy Konrada i oficera SS. Pogadajmy z Konradem. Zobaczmy, czy są jakieś nowe opcje dialogowe. Heil Hitler! Heil Hitler! A więc, co teraz zamierzasz? Jestem pewien, że nie będziesz tutaj długo. Planujesz przeniesienie do wydziału politycznego? Nie masz przypadkiem biletów na kobiety z moich snów? O, właśnie. The one with Marika Roig? Yes. In fact, I do have a pair. One for me and one for the woman of my dreams. Where did you get them? I have friends in high places. Mógłbyś zdobyć kolejną parę biletów dla mnie? Bardzo ich potrzebuję. Sorry. I'm afraid it doesn't work that way. Ah, that's a shame. Wish I could do something for you. Seems that you have friends everywhere. By the way, Gerhard, I'd like you to do me a favor. Please put in a word for me to the Mueller. Mueller is Mueller. He hates cronyism. If you just planted the idea in his head, I would be grateful. All right then. Okej, czyli tak, udamy się do Müllera, szepniemy mu kilka dobrych słówek o Konradzie i może dzięki temu uda nam się zdobyć bilety na kobiety z moich snów. Z tego co pamiętam, Hefner do nas dzwonił i pytał się właśnie o te bilety. Dzięki temu umówi nas ze swoją siostrą. Tak przynajmniej coś kojarzę. Muszę iść, jestem bardzo zajęty. Let's hope that you won't share Baumgart's... No dobra, w takim razie wejdźmy do środka i udajmy się do Müllera. Myślę, że to może nie być proste, żeby przedstawić Konrada w dobrym świetle, ale może akurat się uda. Poczekalnia Müllera. What do you want now? Cóż, chodzi o to, że przed wejściem stoi strażnik, niejaki Konrad Wüller. Is that so? It would appear I need to look into who this fella is. First Skorzeny, now you. I don't know anything about all that. Yes, I can see that. I can see... You can tell him that he will be reinstated. Now, Thank you, Gruppenführer. dismissed. Okej, czyli załatwiliśmy Konradowi robotę. No dobra, nie było to wcale takie trudne. Myślałem, że będzie gorzej. Ale czy dzięki temu Konrad odda nam swoje bilety? Mam przynajmniej taką nadzieję. Moi drodzy, w piątek też nie pojawił się odcinek na kanale z tego względu, że 2 dni pod rząd robiłem nadgodziny w pracy, wróciłem do domu i nie miałem kompletnie sił nagrywać, po prostu kładłem się spać i odpoczywałem. Ale jest nowy tydzień, ruszamy z kopyta. Nie wiem, ile jeszcze odcinków mi zajmie, żeby przejść A Stroke of Fate, ale myślę, że do premiery A Plague Tale 2 raczej się nie wyrobię. Wspaniałe wieści. Müller myśli nad przywróceniem cię na posterunek. Thank you. It wasn't me. I don't know how you managed. Well, who knows? So expect a transfer at the end of the week. Gerhard, wait. I've decided to give you my tickets to the premiere. Just a small token of thanks. Thank you, Conrad. No thank you, Gerhard. Okej, mamy bilety. Let's hope that you won't share Baumgart's fate. Skoro bilety mamy w ekwipunku, wydaje mi się, że powinniśmy udać się teraz do swojego domu i spróbować zatelefonować do Hefnera. To chyba będzie najrozsądniejszy pomysł. Pokój dzienny. O, telefon dzwoni. Mayor, Yes, Gruppenführer. Mayor, Agent Klaus is waiting for you at the apartment. You are to go there immediately. Myślałem, że zaczniemy jutro. I wish you understood that your job is to follow orders. Yes, Gruppenführer. Never mind all that. Now get to work. Yes, Gruppenführer. Excellent. Now don't bother me unless something extremely urgent comes up. No dobra, czyli do Hefnera będziemy musieli zadzwonić w późniejszym terminie.
Jurgen Klaus czeka na mnie w mieszkaniu. Muszę się z nim natychmiast spotkać. Czyli po raz kolejny musimy udać się do punktu obserwacyjnego. Tutaj mamy rezydencję generała Becka, a my udamy się do tego budynku i prawdopodobnie gdzieś z tego okna bądź tego będziemy mieli idealny punkt obserwacyjny. Pokój dzienny. Maya, you should have been here earlier. I've already taken some very interesting pictures. I was busy. Jürgen Klaus, right? Yes, I've carried the name proudly for 35 years, ever since my parents, both of them full-blooded Aryans, took me home from the hospital. Let's just focus on our job. Our most important job is to fight the Jews. So you said you took some pictures. What did you get exactly? Develop the photos and take a look at them. Then we'll talk. That's a reasonable request, don't you? Klaus, powtarzam, proszę opowiedzieć mi o tych interesujących rzeczach, które widział. Wątpię, żeby trzeba było wywoływać zdjęcia. No, you wouldn't even believe me if I told you. Don't take it personally, Maya, but you still have a lot to learn. I'm sure you have never understood Bender's idea of the hollow world, and you don't understand how it fits in with Horbiger's theory of the ice world. I doubt that you understand the Führer's huge role in the world history. Dobrze, proszę opowiedzieć mi o teorii pustej ziemi Bandera. Bender believes that the Earth is a hollow sphere, and that life is spread out across its inner surface by the pressure of the sunlight which comes from the center. There are three celestial bodies in the center: the sun, the moon, and the spectral world. When the spectral world aligns with the sun, night is cast across a part of the Earth. Dobrze, proszę opowiedzieć mi o teorii ludowego Herbibera. A huge celestial body, a supersun, once rested in the infinite vacuum. Then it collided with a gigantic piece of ice. Then the steam caused the sun to explode. Some parts flew so far that they were lost in space. Some parts turned into planets. All of them were made of ice. But Earth is the only planet where fire and the ice still fight against one another. Life, death, and eternal resurrection are shaped by this struggle. Hans Horbiger explains human history by the progress of the moon. Dobrze, proszę opowiedzieć mi o teorii pustej ziemi Bandera. Na to już gadaliśmy. Jak te teorie do siebie pasują? Maya, as our Führer said, we don't need a coherent theory of the world. Both may be right. The most important thing is that we destroy the logical system created by the Jewish money grabbers. Ja wysłuchałem pana, teraz niech pan mnie posłucha. So, what do you have to say? That I have some serious doubts about you. All these wild superstitions? Is it astrology? The civilians can use this nonsense to help them choose which jacket they'll wear or what meal to eat. But we must not let it cloud our judgment. Only our orders matter. Now here's my theory. There's Germany, which we must protect, and there are enemies of Germany, and we must destroy them. I'll take these negatives and bring you the photos in an hour. I hope that you'll use that time to think. When I return, I don't want to hear any more of your nonsense. Okej, no dobra. Negatywy trafiły do mojego ekwipunku. Wybierzmy zatem mapkę, udajmy się z powrotem do naszego domu i wywołajmy te zdjęcia. Sam jestem ciekaw, co będzie na nich przedstawione. Aczkolwiek jakoś nie przepadam za tym Jürgenem Klausem. Typowa niemiecka łajza. W takim razie tak, przełączmy przełącznik, zróbmy sobie ciemnie, no i wykonajmy tą czynność, co wykonywaliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że uda mi się szybko wywołać te zdjęcia. Idealny czas naświetlenia. These photos aren't any good. Te zdjęcia się do niczego nie nadają. Jest rozmazane.
photos are overexposed. Let's try again. To wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. These photos aren't any good. Te zdjęcia się do niczego nie nadają. Nie mam zielonego pojęcia, ile procent powinno minąć, zanim zdjęcie będzie dobrze naświetlone. The photos are overexposed. Let's try again. On the developed pictures, I saw Otto Hefner. He was listening to General Beck. My fears were confirmed. This unpredictable agent, Klaus, posed a serious threat to Hefner. And that meant I was in danger as well. I had to talk to Otto about it. Tak jak mówiłem, Klausowi nie można ufać. Dobra, włączmy światło. I spójrzmy na nasz dziennik. Hefner był dzisiaj u generała Becka. Muszę się dowiedzieć, dlaczego Klaus jest podejrzliwy. Potem muszę porozmawiać z Hefnerem, tak na wszelki wypadek. Czy ja teraz będę mógł do niego zatelefonować? Zadzwoń do Hefnera. No one is answering the phone. Nikt nie odbiera. Dobra, nie będę dzwonił do punktu obserwacyjnego, po prostu się tam udamy. Mamy wywołane zdjęcia. Też mnie interesuje ta puszka, która tutaj wisi. Cały czas mam wrażenie, jakby ona była klikalna i miała jakieś tutaj kluczowe znaczenie. Okej, jest Klaus. My mamy zdjęcia. Have you developed the photos? Ah, the photos, the photos. Great, this is great. Klaus nie widzi na zdjęciach nic podejrzanego, ale i tak chce podjąć działania. Muszę się jak najszybciej spotkać z Hefnerem i poinformować go o sytuacji. Hello, Hefner? Yes, Maya. Greetings. I need to speak to you immediately. It's important. You got the tickets? Tak, mam bilety. Spotkajmy się w restauracji na Poststrasse za pół godziny. Odpowiada ci? Yes. That should be fine. All right. We'll meet in the restaurant. Great. Czyli tak, musimy udać się do restauracji, która znajduje się niedaleko poczty. Miejmy nadzieję, że Hefner już będzie tam na nas czekał. Restauracja. Hefner. Hello? What's up? You sounded a bit strange over the phone. Something's happened and... Where's your sister? Gerda? She'll be here soon. What happened then? What about those tickets? Here are your tickets. Thanks. Listen to me. Were you at General Beck's today? Yes, but I don't see how the two are connected. What were you doing there? What were you doing there? Answer quickly. It looks like you're having a fine time here. Ah, men. Can't leave them alone for a second. Not like the old days. These days it's always the same thing. War, war, war. And I suppose you are Meyer? It's an honor to meet you. I was carried away by the conversation with your brother and didn't have a chance to introduce myself. Oh, I'm flattered. My brother talks about you a lot. You work for the Gestapo, don't you? Ah, yes. The military police. It's an interesting job, but let's talk about you. I'd like to know more about you. Frankly, my life lacks any sort of romance or intrigue. Niech pani da spokój. Czy tak atrakcyjna dziewczyna naprawdę może prowadzić takie nudne życie? Your compliments lack a certain subtlety, Maya.
I'm certainly not complaining. Yes, I know I'm attractive, and yes, my life really is quite boring. I've always imagined being something bigger than a housemaid and a secretary. Oh, and who is your boss? I know some of the people from the Hamburg division of the NSDAP. I don't think that you know my boss. He's a small, quiet old man. I don't see him very often, but he pays me, so I can't complain. I had such high hopes when I joined the SS, but I realize now that a woman must be an assistant to men. I had to reconcile myself to it. Mówią, że pochodzi pani z Hamburga. To ładne miasto. Chciałbym kiedyś tam zamieszkać, jeśli będę miał taką możliwość. We grew up in Hamburg. There was a huge puddle on the road to our school. Gerda and I were always late, and we never had time to go around the puddle through the alleys. So Otto used to take off his shoes and carried me over the puddle on his back. Otto was a great brother, so caring and thoughtful. I'm sure that he'll be a wonderful father. Otto, when are we going to find you a good Aryan bride for you? Gerda, how can you think about such things now? What pride? We are at war, and the Soviets are advancing. Gerda. What a beautiful name. The name of a girl who saves Kai from the cold realm of the Snow Queen, and thaws his heart with the warmth of her soul. Fairy tales are beautiful but useless. I'm a modern girl who's been brought up by the League of German Girls. Fairy tales are dreams about the unattainable happiness. They will console the un-Aryan people when they are made to work hard to pay for their racial inferiority. The children of barbarians will see the dazzling beauty of Berlin and the godlike creatures, the Aryans. They'll taste the leftovers from the grandiose feast in honor of the Führer. They'll collect the stones that the members of the NSDAP walk upon, and this will make them happy for the rest of their lives. Only the Jews will have no place in the New World. These animals will be exterminated. Why don't you just stand up and shout Heil Hitler? You know what, Otto? I think I just might. Jak długo zamierzasz zostać w Berlinie? I don't know, Gerhard. May I call you Gerhard? I think we'll stay for a month. Well, it doesn't matter anyway. Why do you not ask me about the war? Everywhere I go, they ask me about the war. I'm so tired of that. I think that you're the first person who has chosen not to do so. I can't talk about war with a beautiful girl, can I? Let's leave boring topics to boring people. Am I interrupting you? Frankly, yes, a bit. That's my sister. Herr Meyer, there's a call for you. I'm sorry, who? It's a man. He didn't give his name. Please excuse me. It's my work, you understand. I simply must take this call. Kto do mnie dzwoni do restauracji? Czyżby to był Jurgen albo Müller? Meyer? Klaus? How did you know I was here? It wasn't hard. Come here quickly. It looks like it's all over. I've got all the proof we need. You work awfully fast. Yes. There's no time to talk. Come as soon as possible. Niestety, chyba nie będziemy mogli dokończyć rozmowy z Hefnerem i z jego siostrą. Aczkolwiek powiem im, że muszę ich przeprosić, obowiązki wzywają. I'm sorry, but I have to go now. Has anything happened? No, it's nothing serious. Gerda, it was very nice to meet you, and Hefner, we'll have to talk later today. I'll call you. Goodbye. Czyli musimy udać się z powrotem do punktu obserwacyjnego. Jurgen Klaus coś wymyślił. Ma jakieś nowe dowody. A mi się to nie podoba, że on tak działa za naszymi plecami. Być może będzie chciał przeprowadzić jakiś sabotaż. Yes, damn it, it's very important. Z kim on tam rozmawia? Well, you really took your time. Hold on, let me lock the door. We must be extremely careful. We have a very big fish on the hook this time, Maya. I came as soon as I could. Tell me what happened.
I wasn't whining and dining like some people I know. And What's on this tape? And if you tell me that I have to listen to it myself, you will be very sorry. let's do away with the threats, Maya. Believe me, we have a reason to celebrate. I've caught them. These stupid rats were discussing their plans over the telephone. Now we're going to see them lying in their own filth, writhing in pain. Please calm down and tell me what's on this tape. A conversation between our dear Beck and General Albrecht. It's a death sentence. O czym oni rozmawiają? Sharing power once they take over, the bastards. They were almost at each other's throats. People are only human, and everyone wants a share of power, even if for a short while. But I'm horrified to think what will happen if the conspirators succeed. The Führer can't be killed. He's a god. You can't kill a god, because he would just rise from the dead. Isn't that what the Christians say? That's right. See? Chcesz mi powiedzieć, że istnieje spisek przeciwko Führerowi? I give you my word that General Beck is planning to assassinate Hitler, and this tape is the proof of it. We must catch the conspirators. We need to know the names of the conspirators first. Give me an hour with just one of them, and I'll give you all their names. Wspaniała wiadomość. Rozmawiał pan już z Gruppenführerem, Müllerem? I called him right away, but he wasn't in his office. I've been calling him every 5 minutes, but I haven't reached him yet. Okej. Klaus nagrał spotkanie generała Becka z generałem Olbrichtem. Taśma dowodzi, że spiskują przeciwko Führerowi. Muszę się upewnić, że Müller nie usłyszy tej taśmy. Dlaczego zamknął pan drzwi? It's just a precaution, Maya. We won't be safe until the SS troopers arrive. Proszę dać mi klucze. Osobiście zawiozę taśmę do Gruppenführera. No, I'm not going to put our lives at risk. We are too valuable to the Reich. When Gruppenführer Müller arrives, we'll call in the SS troopers and enjoy the death screams of the conspirators. For a true Aryan, the screams of traitors are more beautiful than the finest music. Będę w pobliżu. Proszę krzyczeć, jeśli będzie mnie pan potrzebować. Of course. Nie podoba mi się to. Czyli tak, opuścić tej lokacji nie mogę. Mamy tutaj Klausa. Zadzwoń do Müllera. Mueller mustn't learn about the tape. Hefner's out again. I hope I can manage without him. Nic nie rób. Może coś będę mógł zrobić przy tym telefonie. Dlaczego zamknął pan drzwi? Proszę dać mi klucze, będę w pobliżu. Of course. Dobra. No, I need to talk to Müller himself. Może tutaj No, I coś don't znajdziemy. want Glock or Colt. Jest lustro. Hurry up, it's urgent. Przewody. A, mam pewien pomysł. Gdybym przeciął te przewody, to by nie mógł się dodzwonić do Müllera. What difference does it make? Hello? Hello? Damn. I've cut the insulation tape and clipped the wire. The phone in the next room won't work anymore. Damn that old hag. No i świetnie. Może teraz się uda go przekonać, żeby dał nam klucze, a my taśmę dostarczymy bezpośrednio do Müllera. The telephone isn't working. Damn that old woman. I'll have to look up her ancestry. Greed is a typical Jewish trait. Have you tried to call back? I have, but the line is malfunctioning. Or someone has cut the line. Proszę dać mi klucze, osobiście zawiozę taśmę do Gruppenführera. It seems we have no choice. Here are the keys and the tape. Deliver it to the Gruppenführer immediately. If you think that you're being followed, give me a sign and try to buy me some time to get away. Don't worry, Klaus. Berlin isn't Gran Sasso or Tehran. Here, our enemies fear us. Do you hear me? I'll come back with the troopers in an hour. Don't do anything stupid. I'll be waiting for you, Maya, but hurry. I'll try. Okej. Wyłączyłem telefon i zabrałem taśmę Klausowi. Ten agent już za dużo wie o spiskowcach, więc obawiam się, że będzie trzeba się nim zająć. No tak, wydaje mi się, że będziemy musieli się w jakiś sposób go pozbyć. W najlepszym przypadku go otruć tą trucizną, którą mamy w ekwipunku. Ale teraz tak.
Musielibyśmy to na pewno rozpuścić gdzieś we wodzie. I teraz pytanie brzmi, gdzie ja znajdę wodę i pojemnik na wodę? Może ponownie w łazience? Lustro. O, poczekajcie, jest strzykawka. Strzykawka może mi się przydać. Pokrowiec ze strzykawkami. Stolik, powiększalnik. Ale potrzebowałbym jeszcze jakiegoś zbiornika z wodą. Chyba że... Antifungal cream is for people, not things. Antifungal cream is for antifungal cream. No nie. Here's my photo laboratory. The equipment and reagents allow me to create photos. Okej, czyli tak, mam krem przeciwgrzybiczy, mam strzykawkę. Even if I try to use the syringe, it won't do any good. Potrzebowałbym na pewno jeszcze jakiegoś pojemnika na wodę. Ale czy takowy gdzieś tutaj znajdę? Muszę się dokładnie wszędzie rozejrzeć. This door leads to the kitchen. I'm not hungry, so there's no point in going now. There's just a storage room behind this door. The room is filled with junk from the previous owner. Do kuchni wejść nie mogę, a szkoda, bo tam na pewno znalazłbym jakąś szklaneczkę. Pokój dzienny. Marmurowa półka. Tutaj zdecydowanie niczego nie widzę, co by mogło mi się przydać. Sypialnia. Ale tu też chyba nie będzie żadnego pojemnika na wodę. Czyli tak, skoro w mieszkaniu niczego więcej nie znajdę, mogę się udać do mojego biura. Może tam będzie coś przydatnego do wzięcia. Tych taśm na pewno nie chcemy dostarczać do Müllera, więc nawet nie będziemy wchodzić do jego biura. Tutaj mamy biuro Glocka, tutaj mamy biuro Readera. A tutaj mamy swoje biuro. Może tu coś będę mógł zabrać. Na przykład jakąś szklaneczkę. Naczynie. O! Mamy jakąś karawkę. The liquid in this container is harmless unless it is mixed with another component. Dopóki nie zostanie zmieszany z innym środkiem. I've dissolved the cream in the liquid and created a poison. I've filled the syringe with poison. No, czyli już wiecie, w jaki sposób pozbędziemy się Jurgena Klausa. Mamy truciznę w strzykawce. Klaus tak czy inaczej jest zajęty patrzeniem w aparat, więc prawdopodobnie będzie odwrócony do nas tyłem. Hello. The unit will be here soon. It's gonna be a great show. Okej, to jest nasza szansa. I looked at the body of Agent Klaus and returned to the hall. As I touched the doorknob, a military siren wailed in the street. I paused, went to a window, and moved the blind away cautiously. No, the men with the siren weren't coming after me. Not this time. Co się takiego odja nie pawliło na dworze? Syreny alarmowe zawyły. Mamy dwóch oficerów, możemy z nimi porozmawiać.
Heil Hitler! Hi, Hitler. What happened? What's that siren? They say the Führer's been killed and The Führer? they say that a bomb has exploded in the Rastenburg bunker. The High Commander sent us into the streets to prevent riots or revolt. We don't know what to expect. And what? Has no one survived? We don't know. We don't know a thing, Mr. Officer. We just hope this is all worrying for nothing. Otherwise, Germany has some tough times ahead. Do they know who's responsible for all this? No, we don't know anything ourselves. Okej, Führer nie żyje. Is there any news? Nothing new, Mr. Jakoś w to nie wierzę. Wyłączymy telefon i zebrałem taśmę Klausowi. Okej, no dobra. To co w takim razie teraz byśmy mieli zrobić? Gdzie byśmy się mieli udać? Wydaje mi się, że do Prinz Albrechtstrasse. Możemy też porozmawiać z Konradem. Gerhard, what happened? All the sirens, gunshots, sandbags, and machine guns. Can you tell me anything? Nie wiem więcej niż ty. Była próba zamachu na Führera. Damn. An assassin? Who? When? But no. I know, huh? But is the Führer alive? Just tell me that. I don't know. Don't know. Nie wiem więcej niż ty. If you find out, please tell me. Sure. Okej. Heil Hitler! Heil Hitler, Standartenführer. Come in. It's dangerous to stay outside. Co się dzieje? I can't figure it out myself. It's a mess, whatever it is. I have heard shots and soldiers are rushing around. O co tu chodzi? The Führer's dead. They tossed a bomb from a plane. What? Who did? The pilot was Horst von Reisen. He's been caught and is being interrogated. How odd. What do you mean, Standartenführer? No, I was just... Co teraz zrobimy? I don't know. Był zamach na Führera. No i bardzo dobrze. Jeszcze by tak się przydał zamach na Putina. Biuro Glocka. Jestem ciekaw, co Glock ma mi do powiedzenia na ten temat. Goodbye, Glock. Whatever scum you may have been in life, the world's still poorer without you. Glock nie żyje. Wow. Mamy rozbrysk krwi na mapie. I leży pełno dokumentów. Overturned chairs, empty drawers. When Mueller gets down to a job, he finishes it. Może coś w tych dokumentach znajdę. Ale widzę, że... O, Walkiria. Lista grupy szturmowej. Goodbye, Glock. The Red Orchestra was a German anti-Nazi group that acted as spy. To obstawiam, że Reader też nie będzie żył. A nie. Heil Hitler! Heil Hitler. You have no business here. Okay, I'm going. Przeszukują pokój Readera. Biuro Boysen. Walkiria, lista personelu komunikacyjnego. I don't think that will help me. Nie sądzę, aby to mi pomogło. Nie mogę tych dwóch elementów ze sobą połączyć. Tu też są wszędzie porozpierdzielane dokumenty. No niezły syf się tutaj zrobił. Spróbuję jeszcze raz do biura Readera. You have no business here. Okay, I'm going. Myślałem, że w międzyczasie, kiedy przeszukiwałem pokój Boysen, to ci żołnierze zniknęli. Moje biuro. Sprawa Hessa. Tutaj ewidentnie nic się nie zmieniło. The built-in safe where all the top secret documents are kept. Sekretarz.
He's alive. He may be wounded, but he's alive. O czym ty mówisz? The Führer, of course. Who else? Czy możesz mi w czymś pomóc? No, don't ask. I've been awash in calls, notes, tasks. I can't help you with anything. You understand what's happening, right? That's good news. Well, I must go. Okej. Biuro Müllera. Gruppenführer? Mayor, I wish to assign you an urgent task. Po pierwsze, jeśli mogę zapytać, czy Führer nadal żyje? You think a mere pitiful explosion can kill this man? You think these cowards can change the course of history? So, he's alive then? Hugo called me personally. He reports that Hitler is alive and well. Is this what you wanted to know? Yes. Mam wyniki sprawy Becka. It's over, Mayor. There's no case, and there's no Beck either. Our would-be Führer has shot himself. Co? Beck jest przywódcą spisku? You didn't know? Those idiots blundered through the whole conspiracy, if you could even call it that. And Beck was their leader. Why did he shoot himself? Because they gave him a pistol with one bullet and locked the door. Jakie to zadanie, panie Gruppenführer? We found conspirators in our midst, even at some surprising levels. Have you spoken with Clock? Nie, ostatnio nie. Tak, widziałem go, żałosny widok. I'm of the same mind. Now, about the case... I'm listening, Gruppenführer. You're the one I still trust. We must flush these rats out of every crack in the system. We must cleanse ourselves of this filth once and for all. The conspirators called their plan Walkiria. Documents with Walkiria in the title contain constructions of different groups of conspirators in the event of a military overthrow. Find me every last one of these documents in our wing of the RSHA. Smash, unwrap, slice, search. Ile, panie Gruppenführer? All of them! My own intelligence indicates there are 3 groups: Storm, Communications, and Engineering. I need these lists immediately. Yes, Gruppenführer. A my mamy tak. Mamy listę grupy szturmowej, mamy listę personelu komunikacyjnego, czyli wychodzi, że brakuje mi jeszcze jednej kartki. Być może tą kartkę znajdę w biurze Readera. You have no business here. Przeprowadzam poszukiwania autoryzowane przez Gruppenführera Müllera. I see. W pokoju obok są zwłoki, zrób coś z tym, będę sam kontynuował poszukiwania. Body? Whose? Karl Glock. Hans, let's go and take a look at Glock. He shot himself. He's a conspirator. That's a good one. No dobra, mamy drogę wolną, żeby się tutaj rozejrzeć. Walkiria, lista inżynierów. The second name from the bottom is Hefner. They can get to me through him. I must damage the document. Znalazłem nazwisko Hefnera na liście Walkirii. Muszę zniszczyć listę, zanim pokażę ją Müllerowi. Okej, no dobra. Ale w jaki sposób miałbym zniszczyć tą listę? Pociąć ją? I don't think I should do that. Chyba że jest gdzieś tutaj jakaś niszczarka albo coś w tym stylu. I don't think I should do that. The dossier of Rudi Ball, the token Jew in the German Olympic team. Chyba nic więcej już tutaj nie znajdę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale gdzie zniszczyć ten dokument? Może coś w moim biurze znajdę? Okej. Tutaj było to naczynie, które wzięliśmy i które znowu tutaj leży. A to ciekawe. Jest telefon, sprawa Hessa, zdjęcia. I tutaj nic zdecydowanie nie ma. Kurde no. Może faktycznie coś jeszcze jest w tym pokoju, co będę mógł tutaj użyć.
Może się nie rozejrzałem dokładnie. Stolik. Kałamarz. It is a regular ink pot with a small amount of ink in it. There has been a shortage of ink in Germany lately. Gdybyśmy tak zalali nazwisko Hefnera atramentem. The bottom part of the document is completely covered with ink now. Hefner's name is illegible. No i świetnie. I don't think that will help. W sumie mamy wszystkie 3 kartki, możemy je zanieść Müllerowi. How's the search coming? Nadal nie znalazłem nic ważnego. Proszę, to wszystko, co mogłem znaleźć. Obawiam się, że lista inżynierów jest beznadziejnie zniszczona. I see. 2 lists is better than 1, eh? Mayor? So, who do we have here? 21 death sentences. Things keep looking up. All right, Mayor. Good job. Have some rest. We have a lot to do tomorrow. Goodbye, Gruppenführer. Goodbye. To już koniec. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Teraz jedynie mogę wrócić do domu i porządnie się wyspać. Co się stało, to się nie odstanie. Czyli wracamy do naszego domu. Two hours later, my doorbell rang. It was Hefner. He was breathing heavily. His eyes were darting nervously. He looked like a hunted animal. Who are you, Maya? Me? What do you mean? I'm a German patriot and care about my country's future. It's just that I'm not as stupid as your Becks, Witzelbens, and Gordlers. You're very modest, Maya. Why did you save me? Jest pan moim przyjacielem. To jedyny powód, jakiego potrzebuję. Oh my god, and I thought you were conspiring against me. You're an honest man, huh? Stop whining, Hefner. I intend to kill Hitler. I realized what was going on in 1939 after I visited a prison camp. Most of the prisoners were Germans, intellectuals, communists, Rome's followers, and many others. All of them enemies of Adolf Hitler or Heinrich Himmler. And then Operation Barbarossa was put into action, and it seemed that the Führer wanted to destroy not only the Soviets but the entire Wehrmacht as well. Hitler is the incarnation of evil. Millions have died because of him. I have long known that Hitler must be killed. Are you with me, Hefner? You don't have to answer right now, just think about it. Ale proszę mi powiedzieć, dlaczego zgodził się pan przyłączyć do spiskowców? I've done it because Hitler is destroying the country. Have you heard about the Nero decree? Yes, I have. We are to destroy all military transport and communication facilities, all industrial establishments and supply depots, and anything else which could be used by the enemy military. I know the order by heart. You see, I wanted to see Germany rise to a grandeur impossible before my time. Yet now I'm destroying it with my own hands. And all because of some damned midget with a mustache. So are you with me? It's in there. But why do you want to be involved? You don't want to become the next Führer, do you? I feel that you have a different motive. Wait a minute. I have to answer the... Herr Meyer? Yes, listening. Sorry for disturbing you. This is the hospital calling. Are you familiar with a man named Gergen Klaus? Yes, of course. He was just admitted, and he urgently wants to speak with you.